Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Patrz, czy i ten wskaźnik makro się załamuje. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam także wszystkich do tego, żeby polubić nasz nowy profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, na wakacjach i w różnych innych miejscach. Zapraszam, zachęcam, zaczynamy. Patrz, czy i ten wskaźnik makro się załamuje. Wczorajsza sesja upłynęła nam pod znakiem dyskontowania wskaźników PMI, które dla strefy euro okazały się być fatalne. Pokazały, że kierunek tendencji gospodarczych na początku trzeciego kwartału tego roku jest negatywny i należy spodziewać się kontynuacji tych negatywnych wskazań, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą. Natomiast poznaliśmy także dane ze Stanów Zjednoczonych. Okazały się one także słabsze niż prognozy, jednak utrzymały się one generalnie nad poziomem 50 punktów, co oznacza, że gospodarka w Stanach Zjednoczonych się rozwija, a w strefie euro się zwija. Natomiast warto jeszcze, poza tym, że tendencja na obu wskaźnikach pokazywała na osłabienie gospodarcze, warto jeszcze zwrócić uwagę, że relatywnie europejska gospodarka jest słabsza. Ona widać tutaj na tym wskaźniku, który jest w tle, sięgnęła dna koniunktury z czwartego kwartału poprzedniego roku, natomiast odbicie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych było silniejsze i teraz ta słabsza część koniunktury, to osłabienie gospodarcze jeszcze nie doprowadziło do tego, że te wskaźniki sięgnęły tych den, które były pod koniec 2021 roku ustanowione. Dlatego też generalnie widać lepszą, większą siłę amerykańskiej gospodarki niż europejskiej. To właśnie z europejskiej gospodarki teraz płynie taka słabość. Może się to odbić na notowaniach indeksów giełdowych, natomiast jak widzimy wczoraj giełdy papierów wartościowych pokazały swoją siłę, swoją odporność, natomiast dzisiaj poznamy inne ważne wskaźniki, które mogą nam odpowiedzieć i przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy faktycznie mamy teraz do czynienia z osłabieniem gospodarczym i na to warto zwrócić uwagę, ponieważ wskaźniki makroekonomiczne, jeżeli będą rzeczywiście się pogarszać, będą oddalały perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych, będą prowadziły do tego, że tendencje inflacyjne będą wyraźnie wytłumione, a to zachęci do tego, żeby jednak wieścić ten scenariusz, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych. A jaki jest ten wskaźnik, na który warto patrzeć i patrzeć, czy on się załamuje? Są to cotygodniowe odczyty z rynku pracy. Dzisiaj o godzinie 14:30 taki wskaźnik zostanie opublikowany, ale dla nas najistotniejsze jest to, czy ten wskaźnik przekroczy barierę 250 000 nowych zasiłków dla bezrobotnych w skali tygodniowej. Jeżeli się okaże, że wskaźnik przebija ten poziom, byłby to następny negatywny wskaźnik, czynnik, który pokazywałby, że rynek pracy nie jest aż tak dobry, jak wcześniej zakładaliśmy, że te negatywne tendencje gospodarcze odzwierciedlają się także w pogorszeniu sytuacji na rynku pracy. No i rynek musiałby się do tego dostosować i giełdy papierów wartościowych, różne inne rynki miałyby potencjał ku temu, żeby znowu zacząć dyskontowanie pogorszenia się klimatu inwestycyjnego na całym świecie. Dlatego też warto patrzeć, czy i ten wskaźnik makro się załamuje. Cotygodniowe dane z rynku pracy są dzisiaj najistotniejsze, chociaż gdyby tak patrzeć ogólnie, to nie ma dzisiaj innych ważnych, ciekawych danych makroekonomicznych i rynek przygotowuje się na Jackson Hole. Dzisiaj zaczyna się to spotkanie, jutro będzie najważniejsza przemowa, ale już teraz rynek się zastanawia, co się może wydarzyć z powodu tego, że ta cała seria podwyżek stóp procentowych, którą widać na następnym wykresie, już teraz wyraźnie zaczyna hamować procesy inflacyjne i w tym wypadku każde dalsze podwyższanie stóp procentowych mogłoby już naprawdę zagrozić amerykańskiej i światowej gospodarce. Na chwilę obecną, jak na chwilę zobaczymy, rynek nie sygnalizuje
że oczekuje następnej podwyżki stóp procentowych, dlatego też wydarzenia, które będą miały miejsce jutro, sugestie bankierów centralnych, zwłaszcza prezesa Powella dotyczące tego, co się może wydarzyć w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych, pozwoli lepiej ocenić, czy rzeczywiście szansa na to, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych jest większa niż te 50%, na co teraz rynek myśli, że właśnie tak jest. I na to będziemy teraz reagować. Natomiast jak już pokazywałem statystykę, gdyby popatrzeć na to zachowanie indeksów giełdowych z ostatnich ponad 20 lat na tydzień po spotkaniu w Jackson Hole, to przynosił on wzrosty, a nie spadki indeksów giełdowych. W poprzednim roku mieliśmy spadki, ale raczej z punktu widzenia statystyki indeksy giełdowe raczej próbowały rosnąć niż spadać. Natomiast oczywiście dzisiejsza, ta bieżąca, teraźniejsza rzeczywistość nie jest taka typowa, jeżeli chodzi o wydarzenia z ostatnich lat, dlatego też ta statystyka może się załamać. Natomiast myślę, że zachowanie indeksów giełdowych podczas wczorajszej sesji dawało nadzieję na to, że inwestorzy wierzą, że taki scenariusz statystyczny może się znowu powielić i że końcówka sierpnia będzie raczej udana niż nieudana dla indeksów giełdowych. A jednym z głównych czynników, który doprowadził wczoraj do wzrostu optymizmu na giełdach papierów wartościowych, były wyniki Nvidii i znowu doprowadziły one do tego, że optymizm, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i wpływ na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw, doprowadził do do reakcji rynkowych, do zanegowania wpływu czynników, które prowadziły przed sesją amerykańską do negatywnych nastrojów. Dlatego też moim zdaniem sesja wczoraj była też pewnego rodzaju testem sentymentu. Ten test sentymentu pokazał, że jeżeli chodzi o korekty, to raczej jest bardzo ciężko, żeby ją teraz wywołać. Rynek jest bardzo silny, generalnie chce rosnąć w średnim terminie i szuka pretekstów do tego, żeby nawrócić do tendencji wzrostowych, a pretekst związany ze sztuczną inteligencją jest wyśmienity. No i dzisiaj optymizm znowu jest widoczny na rynkach papierów wartościowych. Wcześniej mówiłem o znaczeniu oporów w rejonie 4460 punktów na indeksie Standard & Poor's i wygląda na to, że indeks Standard & Poor's gładko sobie poradził z tym oporem, a to zmienia krótkoterminową perspektywę i zachęca właśnie do tego optymizmu, także z technicznego punktu widzenia. Więc wydarzenia na Wall Street, wydarzenia wczoraj po sesji na Wall Street dają potencjał ku temu, żeby sesja europejska przyniosła nam optymizm, a giełdy w Azji, jak widzimy tutaj na Nikkei, jak widzimy tutaj w Hongkongu, zwłaszcza Hongkong jest tutaj interesujący, są optymistyczne. No, Hongkong jest optymistyczny z tego powodu, że rejon 18 tysięcy punktów był szczególnie newralgiczny. To jest miejsce, gdzie jest 20% cofnięcie od maksimów. Z teoretycznego punktu widzenia rynek jest w technicznej bezsie, ale jak wiemy, teraz już trwa batalia o świecę tygodniową, no i czy te sygnały prospadkowe zostaną dociągnięte na wykres tygodniowy. Na chwilę obecną jest potencjał ku temu, żeby nie były dociągnięte na wykres tygodniowy, na interwały tygodniowe, no i wydarzenia, które będą miały miejsce podczas kolejnej nocy, czyli za 24 godziny, zadecydują o tym, czy te wskazania prospadkowe będą rzutowały na perspektywy średnioterminowe indeksu w Hongkongu. Na chwilę obecną popyt atakuje, przenosi indeks nad poziom 18 tysięcy punktów, dlatego też wskazania płynące z Azji są optymistyczne i dają nam optymistyczną perspektywę przed sesją europejską, dlatego też spodziewam się, że indeksy giełdowe w Europie spróbują wzrostowego odreagowania. Indeks DAX będzie miał potencjał nawet zbliżyć się w rejon 16 tysięcy punktów. No i zobaczymy, co się dalej będzie działo z powodu tego, że właśnie dzisiaj mamy o godzinie 14:30 te dane makroekonomiczne. Rynek będzie się koncentrował także na zachowaniu amerykańskich obligacji w rejonie poziomu 4,25, ponieważ dla rynku obligacji wydarzenia typu dane makroekonomiczne oraz wystąpienie prezesa Powella jest tak silne, ma tak duże znaczenie,
że przełamanie tego poziomu na wykresie tygodniowym oznaczałoby też przeniesienie tych sygnałów na interwały zdecydowanie średnioterminowe. Dlatego też poziom 4,25, który cały czas jest w grze na chwilę obecną, jesteśmy cofnięci poniżej i to wskazuje rynkowi, że nie należy oczekiwać na dalsze podwyżki stóp procentowych i widać to na tych następnych wykresach, o których wcześniej wspominałem. Dla Stanów Zjednoczonych implikowana stopa procentowa przed rozpoczynającym się Jackson Hole w swoim piku daje tylko 11 punktów bazowych wyceny następnej podwyżki stóp procentowych, a dla strefy euro 13,6 punkta bazowego, czyli jest mniej więcej 50% prawdopodobieństwa, że będzie chociaż tylko jedna następna podwyżka stóp procentowych i to są punkty odniesienia. Zobaczymy w poniedziałek po Jackson Hole, co rynek zmienił, czy rynek zmienił, więc te punkty plus zachowanie amerykańskiego dolara plus rentowności w rejonie 4,25 to moim zdaniem powinny być te rynki, na które zwracajmy szczególnie baczną uwagę. Na euro-dolarze odbicie od poziomu 1,08 ma miejsce, ale w tym wypadku dopiero powrót na poziom 1,09 zmieniłby sytuację techniczną. Moim zdaniem tak to należy interpretować. Na rynku złota reakcja na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji i na osłabienie złota doprowadziła do wyraźnego powrotu nad poziom $1900 i ten optymizm także się tutaj pojawił. Natomiast ten największy optymizm widać moim zdaniem na rynku surowcowym, na rynku miedzi, gdzie wygląda na to, że ten wcześniejszy popyt, który był widoczny, ta relatywna siła się sprawdziła, miała dobrą siłę prognostyczną i w tym wypadku, jako że konsolidacja trwa, myślę, że część rynku się nastawia, że wkrótce możemy testować opory w rejonie 8650, czyli górne ograniczenie konsolidacji, którą widać od 3 miesięcy oraz także linię szyi dwuletniej formacji szczytowej, którą widać na wykresach tygodniowych. Na chwilę obecną jest potencjał ku temu, żeby jeszcze $200 cena miedzi próbowała rosnąć bez żadnych nowych konsekwencji technicznych na wykresach. A ropa naftowa to jest też pewnego rodzaju ciekawostka. Myślę, że spada z powodu potencjalnego dyskontowania spowolnienia gospodarczego. Nawet to, że zapasy w Stanach Zjednoczonych spadają, co powinno teoretycznie dawać nam presję na rzecz wzrostu ceny ropy naftowej, nie są w stanie utrzymać ropy nad poziomem $80, więc jeżeli dzisiejsze dane makroekonomiczne, na które warto patrzeć, czyli te joblessy, pokażą swoją słabość, to i ropa naftowa prawdopodobnie znowu spróbuje spadać, zbliżać się do osi symetrii całego 10-miesięcznego kanału konsolidacji w rejonie $75. Dlatego też te dzisiejsze dane makroekonomiczne, na które warto patrzeć, myślę, że powinny być także dyskontowane przez traderów na rynku ropy naftowej i reakcja ropy naftowej po godzinie 14:30 powinna być dość dobrze widoczna. I jeszcze jeden rynek, na którym optymizm się pojawił, czyli Bitcoin. Wygląda na to, że to, co się wydarzyło na giełdach papierów wartościowych, widać także na Bitcoinie. Tutaj odreagowanie, odbicie od tego wsparcia $25,000 ma miejsce, ale pamiętajmy, że w rejonie $27,400 przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Jeżeli popyt na ryzyko ma naprawdę ochotę na kontynuację ruchu w górę, to ten poziom powinien być pokonany, a najlepiej już jutro, na zamknięciu świecy tygodniowej na rynkach regulowanych. Jeżeli tak faktycznie się stanie, to ten optymizm powinien także płynąć z tej najważniejszej kryptowaluty dla rynków związanych z ryzykiem. Na chwilę obecną popyt delikatny jest, zobaczymy, co się dalej wydarzy. I na koniec polskie aktywa, które na fali wzrostów euro-dolara, na fali wzrostu optymizmu na ryzyku zanegowania tych negatywnej reakcji na dane makroekonomiczne powinien doprowadzić do umocnienia krajowej waluty. Natomiast na chwilę obecną takiej reakcji jakiejś dynamicznej nie ma i w tym wypadku myślę, że spadek dopiero poniżej poziomu 4,45 na euro złotym dałby potencjał także z technicznego punktu widzenia na zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy optymistycznych na rynku krajowej waluty. Na chwilę obecną jesteśmy w konsolidacji i widzimy, że raz rynek rośnie, raz spada. Tutaj generalnie
nic nowego się nie dzieje, ale perspektywy średnioterminowe do czasu utrzymania poniżej poziomu 4,50 są raczej prozłotowe niż prospadkowe, więc jest większe prawdopodobieństwo niż 50%, że rynek złotego w średnim terminie cały czas wskazuje optymistyczne scenariusze, warianty zakładające umocnienie krajowej waluty i takie też jest moje przeświadczenie. Przypominam, newralgicznym poziomem dla średnioterminowej analizy jest 4,50. Polskie obligacje zawróciły, rentowności zaczęły mocno spadać. Efekt jest to oczywiście tego, co się wydarzyło na światowych rynkach obligacji, a giełda papierów wartościowych, która wczoraj w bardzo ładny sposób obroniła poziom 2000 punktów, będzie miała dzisiaj szansę na większe wzrostowe odbicie, jeżeli popyt na ryzyko w Europie zaatakuje i w takim wypadku powinien być on także obserwowany na giełdzie papierów wartościowych. Naprawdę jest szansa na to, że indeksy giełdowe w Warszawie spróbują większego wzrostowego odreagowania po tym, jak wczoraj nie udało się nawet spaść poniżej psychologicznego poziomu 2000 punktów. Dla części inwestorów to, co się dzieje od kilku tygodni, jest tylko ruchem powrotnym do najważniejszych wsparć całej strefy 1975-2000 punktów. Po zakończeniu tego ruchu powrotnego ma nastąpić ten nawrót do tendencji wzrostowej i myślę, że w perspektywie średnioterminowej jest to scenariusz bazowy, natomiast w krótkoterminowej perspektywie, patrząc na perspektywę na wrzesień, część inwestorów naprawdę ma potencjał ku temu, żeby jeszcze próbować liczyć na to, że korekta będzie miała miejsce, natomiast im bliżej końca września, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji spadkowej, a tym bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo, że znowu powieli się schemat, który mówi, że końcówka roku jest bardzo dobra dla indeksów giełdowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Cześć!